Kolejny samolot lotu z nowym wnętrzem już w Warszawie? Jaka linia lotnicza zamówiła kilkadziesiąt Boeingów 787-10? Zapraszam na przegląd 10 najciekawszych lotniczych newsów tygodnia. Numer 10. W tym tygodniu zostały zainaugurowane dwie nowe trasy lotu: Gdańsk-Stambuł oraz Warszawa-Malaga. 14 stycznia odbył się pierwszy lot z Gdańska do Stambułu, a lot ten wykonał niedawno dostarczony Boeing 737 MAX 8 z nowym wnętrzem o rejestracji Sierra Papa Lima Yankee Alpha. Połączenie Gdańsk-Stambuł będzie realizowane 4 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. W przypadku połączenia Warszawa-Malaga pierwszy lot odbył się 15 stycznia i został wykonany 13-letnim Embraerem 195 o rejestracji Sierra Papa Lima November Echo. Docelowo trasa ta ma być obsługiwana aż 6 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedzielę. Numer 9. 16 stycznia port lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku pochwalił się, że już w lipcu 2026 roku zostaną zamontowane dwa pierwsze nowoczesne skanery bagażu podręcznego. Dzięki nowym skanerom zwiększy się limit płynów z obecnych 100 ml do 2 litrów. Dodatkowo nie trzeba będzie wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, co oznacza jeszcze szybsze przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Port lotniczy zamierza sukcesywnie zamawiać kolejne nowoczesne skanery. Docelowo gdańskie lotnisko planuje instalację 12 takich urządzeń. Numer 8. Linie lotnicze Air China będą codziennie latać do Warszawy. Według systemu sprzedażowego chińskiego przewoźnika już od 12 kwietnia 2026 roku rejsy na trasie Warszawa-Pekin będą realizowane nie 4, a 7 razy w tygodniu. Loty tak jak obecnie będą realizowane Airbusami A330-300. Air China jest narodową chińską linią lotniczą z siedzibą w Pekinie. Obecnie przewoźnik operuje m.in. takimi samolotami jak Boeingi 737-800, Airbusy A321 czy Airbusy A350-900. Numer 7. Grupa Lufthansa wprowadzi Wi-Fi od Starlinka. Z okazji stulecia Lufthansy grupa przedstawiła plan wprowadzenia superszybkiego Wi-Fi na pokładach swoich samolotów. Internet będzie darmowy dla wszystkich klientów statusowych oraz posiadaczy Travel ID. Starlink ma być dostępny we wszystkich samolotach linii należących do grupy Lufthansy. Stopniowe wprowadzenie nowego Wi-Fi na pokładach ma się rozpocząć już w drugiej połowie 2026 roku. Wszystkie samoloty grupy mają być wyposażone w internet od Starlinka do 2029 roku. Numer 6. Linie lotnicze Emirates polecą do Finlandii. Emiracki przewoźnik ogłosił, że już od 1 października 2026 roku będzie latać na trasie Dubaj-Helsinki. Rejsy te będą realizowane codziennie. Do stolicy Finlandii polecimy na pokładzie Airbusa A350-900. Warto dodać, że obecnie z Helsinek do Dubaju latają już narodowe linie lotnicze Finlandii Finnair. Rejsy fińskiego przewoźnika do Dubaju również realizowane są Airbusami A350-900. Numer 5. Silnik Airbusa A350-900 linii Air India wessał kontener towarowy. 15 stycznia dwuletni Victor Tango Juliet Romeo Bravo wystartował z Delhi do Nowego Jorku, ale z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Iranem maszyna musiała zawrócić. Po wylądowaniu samolot rozpoczął kołowanie do stanowiska postojowego, jednak na swojej drodze napotkał kontener ładunkowy, który został wciągnięty przez silnik numer 2. Według wstępnych raportów kontener znalazł się na drodze kołowania przez luźne koło holownika, które doprowadziło do zsunięcia się skrzyni. Na pokładzie było ponad 240 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Air India ogłosiła,
że przez uziemienie samolotu na lotach obsługiwanych przez Airbusy A350 mogą występować utrudnienia. Air India obecnie posiada 6 Airbusów A350-900. Numer 4. 16 stycznia polskie porty lotnicze opublikowały podsumowanie ruchu na lotnisku Chopina w Warszawie w 2025 roku. Ubiegły rok okazał się rekordowy dla największego lotniska w Polsce. W 2025 roku z lotniska Chopina skorzystało 24 097 059 pasażerów. Oznacza to wzrost względem 2024 roku na poziomie 13%. Co ciekawe, jeszcze większy przyrost, bo aż 17%, zanotował segment cargo. Oprócz tego na lotnisku odnotowano wzrost liczby operacji lotniczych, których liczba przekroczyła 200 000. W 2026 roku spodziewany jest dalszy wzrost ruchu na warszawskim lotnisku. Numer 3. Federalna Administracja Lotnictwa Stanów Zjednoczonych udzieliła zgody na rozpoczęcie drugiej fazy testów Boeinga 737 MAX 10. W drugiej fazie testów regulatorzy będą sprawdzać m.in. zgodność systemów pokładowych czy awioniki z wymogami bezpieczeństwa. Boeing 737 MAX 10 jest największym Boeingiem 737 w historii. Samolot ten ma konkurować z bardzo popularnym Airbusem A321neo. Pierwszy lot Boeinga 737 MAX 10 odbył się w 2021 roku. Niestety od tamtej pory planowana data wejścia samolotu do służby ciągle się oddala i na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie samoloty te trafią do linii lotniczych. Do teraz łącznie zostało zamówionych ponad 1200 Boeingów 737 MAX 10. Na dostawy tych samolotów oczekują m.in. takie linie lotnicze jak Ryanair, United Airlines czy Pegasus Airlines. Numer 2. 16 stycznia do lotu został dostarczony drugi Boeing 737 MAX 8 z wnętrzem w nowym designie. 15 stycznia maszyna o rejestracji Sierra Papa Lima Yankee Charlie wystartowała z Seattle. Następnie rano 16 stycznia odbyła międzylądowanie w Reykjaviku i wyruszyła w dalszą podróż do Warszawy. Po dostarczeniu nowego samolotu, flota Boeingów 737 MAX 8 naszego narodowego przewoźnika liczy już 20 maszyn. Warto wspomnieć, że w pierwszym kwartale 2026 roku LOT spodziewa się dostaw jeszcze 4 Boeingów 737 MAX 8 z nowym wnętrzem. Wszystkie 4 samoloty, które mają zostać niedługo dostarczone do lotu, odbyły już swoje pierwsze loty testowe i są obecnie w Seattle. Rosnąca flota Boeingów 737 pozwala polskiemu przewoźnikowi na sukcesywne otwieranie nowych połączeń. Numer 1. Linie lotnicze Delta Airlines zamówiły 30 Boeingów 787-10 z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 30 sztuk. Będą to pierwsze Dreamlinery we flocie tego amerykańskiego przewoźnika. Zakup ten może dziwić, ponieważ w ostatnich latach Delta kupowała głównie samoloty szerokokadłubowe od Airbusa. Boeingi 787 mają pozwolić linii na zastąpienie starzejących się Boeingów 767. Pierwsze Dreamlinery mają zostać dostarczone do linii w 2031 roku. Warto wspomnieć, że przewoźnik oczekuje również na dostawy wcześniej zamówionych 100 Boeingów 737 MAX 10. Obecnie Delta w swojej flocie posiada ponad 900 samolotów, w tym m.in. Airbusy A350-900, Airbusy A330-900 czy Boeingi 767-400. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu lotniczych wiadomości. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!